the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus. Słuchajcie, dzisiaj dogrywam tylko taki informacyjny filmik dotyczący pre-KVK, z tego względu, że wtedy nie do końca wszystko mogłem wam tak przedstawić, więc tutaj wam opowiem, jak w skrócie ten całe przygotowania, czy ten filmik będzie wyglądał. Ogólnie miałem w zamyśle, żeby wam to wszystko ładnie przedstawić, ile wydałem, co tam wydropiliśmy i tak dalej. Lecz tego nie będzie tak dokładnie rozpisanego. Mniej więcej będzie tylko rozpisane, ile mieliśmy speed-upów, ile mieliśmy rubinów z prostego względu. Plik, który miałem to wszystko zapisane, gdzieś mi zniknął. Nie wiem gdzie. Ten plik po prostu, który miałem wszystko rozpisane, gdzieś mi zniknął i nie mam dokładnych danych, mam tylko takie szczątkowe, żeby wam to wszystko przedstawić. Jeżeli chodzi o właśnie o ile wydałem AP, ile tam mniej więcej rubinów było, to tam wam podam, jakby tak powiedzieć, w takiej jednej osi czasu, lub też będę gdzieś tam w międzyczasie w filmie dorzucał napisy, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. To zapraszam po prostu tylko na film i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, jak to tam mniej więcej u mnie wyglądało, jak też te paczuszki mi oddały. Wybaczcie, że tak późno, ale po prostu czas i inne rzeczy po prostu się naszły, a nie chciałem wam wypuszczać filmu, który będzie tak nie do końca gotowy, więc czekajcie na kontynuację. Hejo. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jak wiecie, u mnie trwa w tym momencie pre-KVK. Jak mogliście zobaczyć na moim live'ie, który dla was tam nagrywałem, też jak robiłem z KVK live'a, ale też w międzyczasie robiłem maruderów, no to sobie tutaj jakby tak pomalutku to wszystko tam działałem. No i tak wstępnie, nie będę wam mówił, ile surowców tutaj pozdobywałem z tych maruderów pierwszych, co tam jakby tak powiedzieć sobie zbijaliśmy. Pogadamy sobie ogólnie, ile tu rubinów. Rubinów gdzieś było, tak widzicie, tu 10 razy 849, tu mieliśmy 5 razy 65 i prawdopodobnie to było tych adów, bo czasem było tak, że jak zahaczyłem marudera, to też barbarzyńców zahaczałem. Tutaj rubinki, 50, setki, 500 i 650 to są już normalnie tam z eventów. Oprócz tego, jakby tak powiedzieć, no nazbierałem 3451 paczek. Uzbierałbym więcej, celowałem nawet do 4000, bo mam na to AP, żeby tyle zrobić, ale po prostu już nie ma czasu, a potrzebuję szybko wymienić też te paczuszki, żebym mógł, jakby tak powiedzieć, tutaj wymienić je na skrzynki, zobaczyć, ile z tych paczek zrobię skrzynek. Więc od razu lecimy z tematem. To sobie otworzymy. Nie wiedziałem, jak otwierać, czy otwierać wszystkie tam po kolei, lecieć, wiecie, tam trzeba po prostu zrobić wszystko na raz. Tu znajomi, niektórzy z gildii mi polecili, czy z gildii z klanu, żebym wrzucił to od razu. No jak coś, to będą pomagać. Zobaczymy, mamy 2 godziny gdzieś do tego eventu. Tak, jest w miarę równo. Nie jest tak źle, więc mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, tutaj mamy to. Of the fallen sing for the legacy we protect with the strength of our kin. Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Feeling fire we won't hide. By our blood we stand with pride. No stone can shake our bond. Through the fire beyond. Bound by blood and steel our fate is sealed.
Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire we won't hide. By our blood we stand with pride. Wrong with pride. We stand with pride. In the heart of the battle, our blood flows through the night. Bound by blood we gather. Ja będę miał otwierać po prostu wam dokopiuję, będziecie mieli jakby tak połączone dwa i one się jakby tak zlepią, a to wszystko ładnie wam połatam, więc poczekajcie na drugą część, ona będzie zaraz pewnie po tym tutaj, co wam mówię. Do zobaczyska. Siemano, udało się zrobić te wszystkie skrzyneczki co do zera, czyli wszystkie, tak jak tutaj widzicie, karty powymieniałem na skrzyneczki. Ile dokładnie mamy tych skrzyneczek, już wam pokazuję. Ponad 3400, tam 50 paru paczek, to macie w poprzednim, jakby tak powiedzieć, części filmu. Mamy 493 skrzynki i będziemy tutaj pomalutku sobie otwierać je systemem 7, dokładnie 7. Jak ktoś nie wie, to tyle, 7, tak. Nie będę się bawił w Tigera Bozo. 7. Nie no, śmieję się oczywiście. Ja tak robię od jakiegoś czasu, więc jeżeli ktoś tego nie widział u mnie, to słuchajcie, no takie jest moje, jakby tak powiedzieć, podejście do tego. Uważam, że to jest fajna opcja. Potem, jeżeli na przykład film już dla was nagram, postaram się mniej więcej rozpisać, ile czego dostałem, bo będę tak pomalutku otwierał to wszystko. Będziemy sobie komentować. No i co? Życzę mi szczęścia. Mam nadzieję, że tych skrzyneczek będzie dobry i przede wszystkim będzie dużo trójek przyspieszeń, ale też liczę na, jakby tak powiedzieć, materiały, więc lecimy. Co tu mamy? 7. Kamyczki, gemy. Będzie chyba dobre. Mamy przyspieszenie kolejne. Mamy przyspieszenie, a jest ok. Surowce też są ok. Nieźle. Tutaj. Też, no przyspieszenie, a nie. Dobrze. Tutaj. Że jest nieźle. Tutaj gejmików, które nasypało. Trójek jeszcze nie ma, ale przyspieszenia przez cały czas jakieś wlatują. Też mam przyspieszenka. 24 ósemki. Ja zawsze się przyspieszeń. Tutaj. MK, ok, dalej mamy trójki, ale jest 500, tu jest fajnie, bo są przyspieszenia, tu jest 8, gemik, no dobre paczki, dobre. W razie uważam, że jest nieźle, tutaj to jest jedna z tych gorszych paczeszek. Mamy gemiki, mamy przyspieszenia, mamy tu też przyspieszenie 24, mamy 8, jest nieźle. Trójkę, 24, 8, pokaz, mamy trójkę. No trójeczki chyba się schowały. 1, znaczy 8 na 1, tu mamy 2 razy po 3. Też jest nieźle moim zdaniem. Tutaj. Okay. 24, 8 trójka, dobrze. Jest tych pojedynczych, ale zawsze coś. Tu mamy 2 ósemki. 2 8, 1. No nie, no jest ok. Ale nie ma trójek. Na razie powiem wam, że nie trafiłem trójek. Dużo jest 8, 24 i tak dalej, ale trójki w ogóle coś nie lecą. Tu na przykład mamy tą skórę epicką. Tutaj znowu mamy przyspieszenie. Dużo leci mi przyspieszeń takich tych niebieskich. 8, trójki na 24, ale nie mam właśnie takich 3-dniowych. To jest dla mnie dziwne, bo ostatnio miałem trochę tych 3-dniowych. Miałem. Więc tu na tą chwilę mogę powiedzieć, że wygląda to źle. Rubinów mi się zdaje, że jest nieźle. Ale uważam, że tych przyspieszeń trójek więcej powinno polecieć. Może to o, jest pierwsza trójka. Pierwsza trójeczka. Gemy mamy trochę.
Średnia paczka. Teczka. A, gemik jest. Gemiki są, te są. No tutaj czasem jak nie mamy trójki, to co innego nam rekompensuje. Jak gemy lub też lepsze materiały. Ale jest epicki iron, też dobrze. Gem 500 też fajnie. 8, 4, no. W razie jedna trójka. Ale czasem tych niebieskich też dużo. Patrzymy. Wszystkich przyspieszeń. 24 razy 2. Można powiedzieć, że mamy 2 dni. K500 i 20, mam znowu wrażenie, że wiecie, że trójek leci mniej, ale 24 leci mi więcej niż kiedyś. Też tak to poszło. 24, nie? Gemów trochę leci. Zapowo było już słabiej. Tutaj tych ebony potrzebuję. 24 jedna. Tutaj. Trójka, ósemka. Proszę paczuszek. Dwa razy po 500. Okej. Let's go. Tak razy 3. Trójka. Ósemka, 4, 3 trójki, 1 500, 200. Okay. Więc tych grubinów trochę też poleci. Mniej trójek, ale więcej 24 i więcej rubinów. To mi się zdaje, że ja chyba idę jakąś tą tutaj ścieżką. Fakt, tych rubinów leci więcej. Ósemka, trójka. Gemik. Ósemka i 24. I gemik. Już 100. 100, 200, ósemki. No jest drugi 3-dniowy speed-up. Ale dużo gemów. No widzicie, gemów dużo, ósemek dużo leci też. Ósemki, trójki, gemik, 500 znowu. 1,24, 4 trójki. Kurde. Ja uważam, że jest nieźle. Wiecie, nawet jak 24 wpada i tam jakieś trójki, ósemki, to też to rekompensuje trójkę. Mamy trzecią trójkę. 8 czwórek, też dobrze. To jest taka słabsza. Myślę, że też. A te materiały, pamiętaj, że te materiały też się nam... To już coś tak słabiej nam lecą, to już chyba przy końcu, dlatego tak, ósemka, trójka, jakby jeszcze jedno 3-dniowy wpadł, to byłem zadowolony. No i tu otworzymy 10, a co? Tych trójek dużo nie poleciało, ok, ale mamy bardzo dużo z tych, no bo ja tutaj miałem, czekajcie, 500 nie miałem aż tyle. Chyba, jeżeli dobrze pamiętacie, ja tam chyba miałem może 2 albo 3, więc jak widzicie, dużo rubinów poleciało, 200. No nie, dużo, rubinów naprawdę dużo poleciało. To sobie oczywiście tam otwieram, potem to będę przepalał, te tego potrzebne. Ale materiałów też dużo poleciało. Jak tutaj zobaczymy. Uważam, że materiałów poleciało naprawdę dużo. Tak, po epickich i po tych. Oczywiście, że nie muszę otwierać tamtych jeszcze. O, isie. Ja tu zaraz będę robił drugi set bonus i będę sobie już ringi mógł pomalutku robić, więc zbierać pod ringi, więc też żeby tylko trochę więcej tego myka nam tu poleciało. O. Akurat skóry mam za dużo, no ale że skóra sama dropi. O!
Nie no, jestem zadowolony, naprawdę. Jak tutaj otworzymy te. Tutaj. Jest nieźle. Ja ogólnie powiem tak, ja jestem bardzo zadowolony. Wiem, że ten film będzie trochę trwa dłużej, ale tam w niektórych momentach przyspieszę. Też postaram się wam to wszystko zaprezentować. Jak widzicie, no w pre-KVK jestem 7 po 2 dniach. Przypuszczam, że tu się dużo nie zmieni, chociaż tutaj widzę, że ktoś wini z 3317, który przypuszczował, prawie mnie dogonił. Może spadnę pewnie, no ale jesteśmy z jednego kampu, więc się cieszę. Jako królestwo mamy 5. No ale wiecie, szkolenie bardzo dużo zmienia. Bardziej mnie cieszy aktywność ognia, bo baliśmy się, że z ogniem będzie słabo. No bo widzicie, że królestwo 2183, no tam zamiata trochę podłogą. Więc no boję się, jak to będzie wyglądać w KVK. Mam nadzieję, że tutaj ten 3319 i 2261 pokażą jaki w Kickstarterze z Surfie 5 charakter, a my będziemy musieli pokazać naprawdę jako Królestwo Wody duży charakter, jeżeli chodzi o wiatr. Mam nadzieję, że tu z wiatrem rywalizujemy, bo jednak to Królestwo 1525. No, potem jak się zachowali i odnosili do nas, z miłą chęcią nie będę ukrywał, zrobię kuku i z chęcią z nimi zawalczę, nie? Tutaj też jestem pierwszy, więc stanie kolejne speed-upy. Jak patrzę sobie tutaj szybko, jak patrzę na te speed-upy i statystyki, to mi tutaj dużo surowców też podrosło, ale speed-upowo ja w tym momencie mam 416 dni. Przed tym eventem, czyli przed tym zanim zacząłem robić maruderów, mówię mówię tylko o tych uniwersalnych speed-upach, miałem 320 dni gdzieś, 323, jakoś tak, ale mam 416 uniwersalnych, już nie mówię o trening speedach, że praktycznie miałem chyba tam może z 10, ja mam 58 dni, więc ja jestem mega zadowolony z Healing Speed też 65, czyli zaraz może dobiję w KVK, że będę miał przed walkami 500 dni speed-upów do walki. Wiadomo, to nie jest dużo, bo ja wcześniej miałem po 700, 800, 1000, to było już naprawdę fajnie, a też miałem dużo więcej surowców, no ale tutaj też te building speedy będę zamieniał na training speedy. No zobaczymy. Kolejny taki eventy, gdzie będziemy coś otwierać, robić, to będzie prawdopodobnie Heart of the Wild albo Heart. Już nie pamiętam, jak to się nazywa, jak możecie, to mi przypomnijcie, ale no ze względu na klucze suwerena, to na pewno to będę otwierał i na pewno będę wymieniał. Zastanawiam się bardzo, czy wymieniać to na Stypio, tak jak tutaj w evencie sobie tam mniej więcej coś tam tworzę, czy jednak to zrobić troszeczkę inaczej i nie wiem, skończyć Heraklusza do końca, w końcu to garnizon. Nie wiem, kurde, mam taki dylemat, powiem wam teraz, co tam wybrać z tych suwerena. Z drugiej strony też mnie kusi, żeby wziąć suwerenka, tu odpalić w tym, być w to, odpalić te wszystkie i po prostu powymieniać sobie tutaj, jak będę miał podwójne na shopie, albo po prostu wykorzystać do dowódców. Boję się, że też mi polecą ci, których nie ma i będę musiał tutaj zaraz pakietami szaleć. No ale tak widzicie, no tak dużo mi tu poleciało. Przede wszystkim jeżeli chodzi o barwę, to ja bym się skupiał przy tych dziesiątkach 849, a tam reszta to już to albo tam po boku, albo teraz mieliśmy z rynek. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten film wam się będzie podobał. Postaram się wam to wszystko tam skleić. Te wszystkie opcje tutaj macie związane z jak otwierałem skrzynki, czyli jeżeli chodzi o skórki epickie i tak dalej. Ja wam postaram się to wszystko jakby tak opisać, ile tego było. Nie będę ukrywał, będzie to ciężkie, ale jeżeli się uda, no to będzie warte. 3 miliony gdzieś, mogę już teraz powiedzieć, że 3 miliony gdzieś wpadło mi punktów indywidualnych. Na bank gdzieś tyle było, bo już widzę po tym, że to podskoczyło. Tym bardziej, że jeszcze nie wymieniałem tego. A mogę w sumie już teraz. Gwiazdki w sumie też nie potrzebuję, te fledy też. Ale no 3 miliony na pewno mi poleciało. No i przede wszystkim popatrzę te fiolety. Ja te fiolety palę, no bo ja już fioletowych girów nie robię. Nawet na zbieraczy mi niepotrzebne. A jak będę jakieś potrzebował, to po prostu je zbieram. To tam dropią. W tym momencie pomału już mamy dużo tych ładnie punktów, więc też kiedyś na paszporty się przydadzą. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że to wszystko pchamy. Jesteśmy w tym wszystkim razem. No i co, zostaje mi tylko, jakby tak powiedzieć, wam tutaj życzyć powodzenia na swoich KVK. Jesteśmy przez cały czas w kontakcie. Do zobaczyska. Elo.